Cześć, witam wszystkich miłośników starych aparatów fotografii analogowej. Dzisiaj będzie o filmie Canon. Firma Canon w 1964 roku wypuściła swój model FX. Był to nowoczesny aparat. Posiadał pomiar światła przez obiektyw. No to może jeszcze nie tak do końca było to, o co może wszystkim chodziło, ponieważ tam był światłomierz na zewnątrz. Trzeba było ustawić pokrętłem jakby przysłonę, którą się chciało ustawić, a później przenieść to ręcznie na obiektyw, który był przypięty. I był to zresztą pierwszy aparat z nowym systemem obiektywów, systemem FL. Rok później, w 1965 roku powstał jeden z ciekawszych, przełomowych, niewątpliwie aparatów Canon PELIX. Aparat, który już miał prawdziwy pomiar światła przez obiektyw. Prawdziwy, czyli w środku mieliśmy wskazówkę i tak jak w współczesnych aparatach widzieliśmy, co robimy. Aparat wyróżniał się jeszcze tym, że miał półprzezroczyste lustro, czyli nie klapało nam lustro przy robieniu zdjęć, przez co był cichszy. Migawka była taka sama, no ale lustro, wiadomo, światło do filmu przechodziło przez lustro, więc to jest takie rozwiązanie, nie przyjęło się do ogólnego użytkowania, natomiast w 1966 roku Canon wypuścił model FT, czyli takiego samego Pelixa, tylko zrobił mu już normalne lustro podnoszone przy robieniu zdjęć, ale pomiar światła przez obiektyw, nowoczesne obiektywy FL, to był naprawdę bardzo fajny obiektyf. Znaczy aparat. Później, w 1969 roku miał taką ślepą drogę, ale tu wielu poszło w ślepą drogę, czyli aparaty systemu, no to nawet dobrze powiedziane, systemu EX, czyli korpus, do którego został przyczepiony na stałe zespół 3 soczewek, a później tylko się wymieniało czołówki. To kilku producentów takie coś zrobiło to była, powiedzmy, fotografowie woleli wymieniać cały obiektyw niż tylko fragment. Dawało to większe możliwości i po prostu większe możliwości fotograficzne, znaczy nie fotograficzne, zmiany sprzętu na więcej, nie miało ograniczeń, bo przeważnie takie te cząstkowe wymiany połowiczne obiektywów to miały 3, góra 5 obiektywów, a tak jak miałeś pełen przekrój, to wszyscy mogli do tego robić. Natomiast latem 1970 roku Canon wypuścił swój drugi profesjonalny aparat, na pewno najbardziej znany, flagowy model F1. F1 przede wszystkim był to profesjonalny aparat, czyli w wykonaniu wymienne pryzmaty, wykonanie na najwyższym poziomie i nowe mocowanie obiektywów. Znowu nowe mocowanie, to po 6 latach już prowadził nowe mocowanie obiektywów systemu FD. System FD miał tą zaletę, że można było wykonywać pomiar światła przez obiektyw przy otwartej przysłonie. Czyli tak by to nam pasowało. I w 1971 roku powstała taka trochę tańsza wersja, czyli FTB aparatu, taka bardziej dla normalnych użytkowników. Nie tylko dla profesjonalistów. F1 podobno nie fotografowałem, nie miałem przyjemności, natomiast rozmawiałem z człowiekiem, mówi: wiesz co, ja też nie miałem do niego przekonania, ale jak go wziąłem do ręki i zacząłem nim robić zdjęcia, to mówi: to jest całkiem co innego. Może kiedyś się też jeszcze w nim zakocham, ale na razie rok 71, model FTB. FTB był takim uproszczony, miał te same funkcje, tą samą jakość, tą samą wytrzymałość modelu F1, tylko był po prostu tańszy, różnił się tym, że nie ma wymiennych pryzmatów. W 1973 roku powstała nawet wersja EF, czyli taki sam, tylko z elektroniczną migawką. To dało później w 1981 roku tego F1 New z elektroniczną migawką, który wielu fotografów mówi: no to jest aparat. Ale cofnijmy się na chwilę do roku 1975, kiedy wypuścili praktycznie ostatni model przed systemem Canonów A, czyli model jeszcze z serii F, czyli model TX. Model Canona TX. Canon TX jest to po prostu uproszczona do maksymalnej możliwości FTB.
korpus jest ten sam, migawka jest ta sama, wizjer jest ten sam, wytrzymałość, tym można gwoździe wbijać bez żadnego problemu. Natomiast wycięli z niego wszystko, co nie jest niezbędne do fotografowania. Zostawili tylko rzeczy, które muszą być, czyli musi być naciąg filmu, bo bez niego ciężko jest, przynajmniej dopóki nie masz silnika, spust, ale już obcięli tutaj wyłącznik przy spuście, już nie możemy sobie wyłączyć, czyli zablokować pomiaru światła. Światłomierz, bo nie jest tak samo, oczywiście światłomierz, mamy tutaj baterię 1,35V ołowianą? Nie, rtęciową. Wiedziałem, że jakiś ciężki metal. Rtęciową baterię. Ja używałem osobiście 1,5V baterii i nie narzekam. Robił pomiar światła, był prawidłowy. Co jeszcze w nim nie ma? W nim tego, co było w FTB, w tym uproszczonym modelu. Nie ma pomiaru światła. Znaczy nie ma pomiaru baterii, czas minimalny to jest 1/500 część sekunda, w FTB była 1/1000 część sekunda. Coś, co niektórym może się podobać, czyli w tym, otwórz się poproszę, w tym mamy zwykłe ładowanie, musimy wsunąć rolkę w ząbki, przewinąć. W FTB mamy szybkie ładowanie, zakładamy i on sam zamyka. Zresztą tu są takie roleczki, które zostały po tym szybkim zamykaniu. A poza tym to jest ta sama jakość, to jest ta sama funkcjonalność. Dźwignia. Tu jest dźwignia do podglądu głębi ostrości, ale nie ma dźwigni do samowyzwalacza. Znaczy nie ma funkcji samowyzwalacza. Czy ten podgląd głębi ostrości to nie jest tak, że Canon powiedział, dobra, zostawmy im podgląd głębi ostrości, niech się z czegoś cieszą. Nie, oni musieli to zostawić, ponieważ zostawiali mu kompatybilność wsteczną do poprzednich mocowania obiektywów, czyli obiektywów FL. Tu obiektyw FD mierzy światło przy pełnym otwarciu przysłony, a żeby zmierzyć ze starszym obiektywem FL, musimy właśnie przymknąć przysłonę, więc nie mieli za bardzo wyjścia, chcąc sprzedawać ten obiektyw zaawansowanym czy amatorom, którzy już mieli jakieś aparaty i żeby ich nakłonić do wymiany go na nowszy korpus, nowszy FTB, uproszczona wersja. Sprzedawany był wszędzie za wyjątkiem Japonii. Stwierdzili Japończycy, że nie, no w Japonii to się nie sprzeda, no nie przesadzajmy. Japończycy wiadomo, że oni robią tylko nowoczesne, gadżeciarskie aparaty i takie im się najlepiej sprzedają, więc ta uproszczona wersja, którą jeszcze chcieli w starym korpusie, to jest dobry korpus, ale za chwileczkę wszedł pierwszy aparat z serii A, który był już na trochę innym korpusie zrobiony. Musiałbym przymierzyć do AE1 bez P, czy on nie jest podobnym korpusem. Ja nie wiem w tej chwili, nie będę się wygłupiał, natomiast wprowadzili już nową serię i to był ostatni zamykający aparat starej serii aparatów F, Canonów F, przy czym to jest inny pomiar światła, bo w serii A zmieniono pomiar światła. To jest, jak się spojrzymy do środka, to mamy wskazówkę, która przechyla się w zależności od tego, jaką mamy ilość światła i ustawiony czas i ustawioną czułość na wierzchu, a za pomocą pierścienia przysłon my obracamy kółeczkiem, patyczkiem z kółeczkiem i musimy zgrać te dwie wskazówki. To może dla kogoś, kto nie używał tego systemu, czy nie używał starych światłomierzy, gdzie właśnie też na tej samej zasadzie się ustawiało dwie wskazówki jedną na drugim, może być skomplikowane na początku, natomiast w momencie, kiedy już się go trochę poużywa, to jest naprawdę po prostu inny system wskazania raczej ekspozycji, natomiast jest wygodny, szybki. No i aparat jest oczywiście pewny. Tu jakość. To przełączam. Dobra, dajmy mu 1 sekundę. To słychać. Ach, jak ten aparat chodzi. Damy mu 1/500 sekundę. Czytałem recenzję jednego z użytkowników, który mówi, mam F1, mam FTB, ale na co dzień zabieram TX-a.
Dlaczego? Bo w sumie znalazł stronę, gdzie jacyś laboranci przymierzyli czas, tą 1/1000 część sekundy w FTB i stwierdzili, no to ona tam 1/1000 to ona tu ma napisane, ale naprawdę to jest tak bliżej 1/750. Więc on sobie policzył, no to jeśli on ma 1/750, tak jak ja tą 1/500, to nie mam dużej straty na tym świetle. Fakt, że używając normalnych obiektywów, no bo to nawet używając tej jednej z przysłoną 1.8, 50/1.8, rzadko kiedy dochodzę do 500, chyba że chcę naprawdę w jasnym świetle użyć, zrobić jasne zdjęcia. Natomiast ja go, bo to jest New FD, ja nie używałem go z tym obiektywem, ja zrobiłem wszystkie zdjęcia dokładnie tym obiektywem, czyli to jest Canon 135 światłem 3,5 z literkami SC. SC to jest informacja, złap mi tu ostrość na nim poproszę, SC to jest informacja o użytych powłokach. Zaklinowane. Wolę tamte New FD, bo można jedną ręką przyjąć, to też ja mam wprawę. Ja używałem tego systemu przez ileś lat Canona FD, w związku z tym mam wprawę, żeby jedną ręką zapiąć, ale standardowo się zapina te obiektywy dwoma rękami. Jednym się przytrzymuje, drugim się przekręca pierścień. Ja dokładnie tym obiektywem zrobiłem cały ten zestaw zdjęć. Zresztą zdjęcie, które widać tu za mną, jest zrobione tą 135. Jakby nie patrzeć, bardzo dobrym obiektywem. Bardziej portretowym, aniż takim krajobrazowym. Ja wtedy chodziłem, to jest jakieś... Gdzieś po drodze, jadąc przez Podlasie, zatrzymaliśmy się pod kościołem Turośli? Nie pamiętam. Po takim kościołem i właśnie robiłem nim zdjęcia. Okazuje się, że w sumie to jest 135, jeśli mamy robić krajobraz. To nie jest już najlepszym obiektywem. Jak mamy architekturę, to już w ogóle zaczynają się schody, ale starałem się. I wszystkie zdjęcia zrobiłem dokładnie tym zestawem. Warto obejrzeć te zdjęcia, ponieważ ja robiłem według jego wskazań światłomierza z baterią 1,5 V. W związku z tym widać będzie po zdjęciach, które zobaczycie, że w sumie to, czy on dostał 1,35, czy 1,5 V, to jest jemu obojętne. Pasuje do niego ta bateria... 625, taka jak guziczkowa, duża, jak do zenitów starych. To do niego tak samo pasuje. Śmieszne jest, bo jest z boku zakładane. Oczywiście trzeba mieć monetę, żeby ją włożyć. I w związku z tym, że ten TX nie ma wyłącznika, to albo już po włożeniu baterii trzymać aparat cały czas zasłonięty. Muszę sprawdzić, czy dobrze wkładam baterię. Chyba dobrze. I trzeba cały czas mieć dekielek na obiektywie, ponieważ on inaczej będzie cały czas zużywał prąd. To w czasach tych rtęciowych baterii nie było problemu, ponieważ one bardzo długo wytrzymywały. Te baterie już nie są tak trwałe, więc albo tak jak ja widać było, miałem wyjętą baterię. Już wskazówka chodzi. Bez różnicy cały czas pokazuje i ja muszę tylko pokrętłem złapać, to na filmiku pokażę, jak to wygląda, to ustawianie światła w tym aparacie jest wygodne. Naprawdę, to nie jest żaden problem. Pracujemy oczywiście w priorytecie czasu w tym wypadku. Pamiętając o tym, jaki mam czas, ustawiam przysłonę, której oczywiście nie widzę, no bo to nie jest taki najprostszy model, więc nie ma żadnych potwierdzeń tam. Muszę pamiętać, czy sprawdzić później przysłona 11, to nie, to ja sobie podrzucę na 1/500 i tak jak tutaj, ale to patrzę w biały ekran, który mi oświetla przysłona 8, ale jakbym tam spojrzał, to już zbliżam się widzę, że zbliżam się do dołu, czyli przysłonę 4 mniej więcej, bo między 3,5 a 5,6, to jest chyba 4, przysłonę ustawił. Jeśli będziesz miał okazję, albo chcesz sobie fotografować naprawdę starym Canonem, to model TX nie jest drogi. Oczywiście FTB jest fajniejszy,
Lepszy. Lepszy to jest właśnie nie. No, nie jest lepszy. Ma więcej tylko możliwości, które mógłbyś wykorzystać. Sprawdzić sobie baterię, czy jest sprawna, łatwiej załadować film. W sumie dzisiaj to bez większej różnicy, czy ty będziesz używał FTB, czy TX-a. Canona, no, TX-y są zdecydowanie tańsze. Ja chciałem FTB, ale kupiłem TX-a, ponieważ potrafi kosztować połowę albo jeszcze mniej niż połowę tamtego. A frajda z fotografowania jest taka sama, obiektywy te same dostępne. Oczywiście, gdybyś chciał naprawdę takim fotografować, to musisz poszukać sobie F1. Albo tego F1 z 71, bo to ludzie mówią, chociaż on był pokazany w latem 70 roku, czyli ten pierwszy model F1, czy z 81 ten F1 New z elektroniczną migawką, chociaż chyba wolałbym w tym wypadku jednak tego starszego z migawką mechaniczną. Funkcje, które w ten F1 New ma, czyli współpraca z lampami błyskowymi, dzisiaj mnie to by nie było potrzebne. Natomiast jeśli chcesz mieć prosty, chociaż nie lekki, prosty, ciężki, solidny, metalowy, zawsze można gwoździe powbijać nim, spokojnie można. Aparat Canona TX polecam, a będziesz miał mógł używać wszystkich obiektywów FL i FD kanonowskich, które są. To jest, że FL jest mało obiektywów, natomiast FD jest dużo obiektywów, bardzo dużo obiektywów w całkiem przyzwoitych cenach, ponieważ nie pasują do późniejszych modeli Canonów. Ciężko się je w ogóle przez adapter podłącza do jakiegoś cyfraka, w związku z tym je można używać, ciężko się podłącza, dlatego je najlepiej z tymi starymi aparatami, więc można kupić za bardzo przyzwoite pieniądze bardzo przyzwoity obiektyw. Najlepiej z serii FD New, nie ze srebrnym, tylko z czarnym pierścieniem, bez pierścienia, z przyciskiem tutaj, łatwo to poznać, i porobić sobie fajne zdjęcia ciekawym historycznie aparatem. Dziękuję Ci za uwagę, za obejrzenie filmu o Canonie TX. Przypomnę? Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć i do zobaczenia. Cześć!